Dzień dobry kochani, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w kolejnym nurkowym vlogu, tym razem witam z Dominikany. Zaczynamy w Baja-Ibe, gdzie byliśmy kiedyś z Dorotką w 2008 roku. Ja już tutaj nurkowałem na takim największym wraku statku St. George, o którym Wam później opowiem. Nurkowałem też w jaskiniach i blisko Punta Cana. A my zaczynamy tutaj, tu zrobię 2 nurki, później przemieszczamy się na północną stronę wyspy Hispaniola do Las Terranas i tam spróbuję Wam pokazać też nurkowiska, które znajdują się od strony Atlantyku. Tak jeszcze gwoli informacji, nurkuje Casa Daniel, która znajduje się tuż koło portu w Baja-Ibe. I na koniec też powiem, czy było dobrze, czy nie, ale na razie po rozmowach pierwszych widzę, że chłopaki są ogarnięte, sprawdzają licencje, podpisujemy papiery, czyli wszystko jest tak jak trzeba. Sprzęt jest nie najgorszej jakości. Tutaj generalnie nurkuje się w krótkich piankach. Ja poprosiłem o długą, dlatego że będziemy schodzili na 40 metrów, więc tam będzie troszkę chłodniej, ale to tylko przez chwilę, także spokojnie, damy radę. A tutaj mamy miejscówki, które znajdują się około Baja-Ibe. Numer 11, zaraz Wam to odnajdę, to jest wrak St. George. Ten wrak znajduje się około pół mili od brzegu, bardzo blisko. Sprzęt do nurkowania gotowy, mój filmowy również, więc wbijamy na łódź. Część ekipy poszła na nurkowanie w takim płytszym miejscu. My czekamy na nurkowanie na St. George, czyli krótko mówiąc, oni wyjdą, my idziemy dalej, ale chciałem właśnie o St. George'u powiedzieć. To jest wrak statku, który został zbudowany, o ile dobrze pamiętam, w 1962 roku w Szkocji. Woził na Dominikanę pszenicę i jęczmień, zatonął w 1998 roku. Ma 75 metrów długości, zaczyna się na 20 metrach, a najgłębsze miejsce stępka jest na 44 metrach. Myślę, że my do tej stępki nie dojdziemy, jak zrobiliśmy sobie plan. To pewnie 2/3, bo to jest, no mówię, długi statek, wrak długiego statku, więc myślę 2/3 statku opłyniemy. Zobaczymy, postaram Wam się pokazać najpiękniejsze momenty, o ile w ogóle będzie dobra widoczność, dobra przejrzystość wody. Niestety widoczność nie jest najlepsza. Oceniałem ją na 10-12 metrów. W takich warunkach pomaga lina opustowa, po której zbliżamy się do wraku. Dochodzimy w okolice rufy okrętu, gdzie zamocowany jest drugi koniec liny. Tutaj znajduje się mostek kapitański, czyli centralny punkt sterowania okrętem, a za nim komin statku. Statek ma 73 metry długości i 31 szerokości. Niegdyś nazywał się MV Norbury. Jego nazwę zmieniono na St. George po uderzeniu huraganu o tej samej nazwie w 1999 roku. Wcześniej pływał z pszenicą i jęczmieniem między Amerykami a Norwegią. Po 20 latach pracy został porzucony w Santo Domingo, a następnie celowo zatopiony 12 czerwca 1999 roku, by posłużyć do stworzenia sztucznej rafy. Upłynęło już dużo czasu i widać, że wrak zostaje coraz szczelniej porośnięty koralami miękkimi i twardymi. Od razu przejęły go również wielkie drapieżniki, których niestety nie widzieliśmy. Natomiast widzieliśmy liczne ławice mniejszych ryb. Chociaż sztuczne rafy mają podłoże stworzone przez człowieka, to są tylko szkieletem dla tego, co potrafi stworzyć natura, która zawsze w tej kwestii radzi sobie zdecydowanie lepiej niż my. Dodam jeszcze, że nurkowanie jest najpopularniejszą atrakcją w Baja-Ibe, a w okolicach tej wioski jest oficjalnie zarejestrowanych 20 lokacji nurkowych.
Blisko Bayaibe znajduje się też inny, młodszy wrak statku Atlantic Princess, który również został zatopiony, by stworzyć sztuczną rafę i nową atrakcję nurkową. W czasie sztormu w 2008 roku został on wypchnięty na brzeg, dlatego podjęto decyzję, by go dokładnie oczyścić i przygotować do zatopienia, co stało się 6 stycznia 2009 roku. Leży płytko, bo zaledwie na 15 metrach. Miejscowi boją się, że większy sztorm rozsypie go w kawałki, ale na razie trzyma się dobrze i cieszy oczy. Polipy korali zdążyły się tu już zadomowić i stworzyć nowe miejsca do życia, które również polubiły ryby. Polecam odpłynąć nieco od wraku, by poobserwować duże gorgonie tańczące w prądzie i równie wielkie gąbki, których łany otaczają wrak. Miękkich korali jest tu zresztą więcej. Nie ma co się spieszyć, tym bardziej, że jest płytko i warto uważnie rozglądać się wokół. A obok nich piękne korale twarde, jakimi są brain coral, czyli mózgowce. Największe do tej pory również widywałem głównie na Karaibach. A gdy mamy chwilę na obserwację wraku Atlantic Princess, zapraszam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem i suba, jeśli oczywiście wcześniej tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś. No i już można podsumować nurkowania w Bayaibe, właściwie obok Bayaibe. Pierwsze nurkowanie St. George. Fajny wrak, duży. Ja dzisiaj, powiem wam, testowałem trochę inną konfigurację sprzętu. Ciągle coś kombinuję, żeby poprawić, żeby dojść do takiego rozwiązania. No i trochę czasu spędziłem na ustawieniach, a przy okazji sobie pooglądaliśmy St. George'a. Drugie nurkowanie dosyć płytkie, bo tam maksymalnie było do 15 metrów. Miejsce nazywane Atlantic Reef i tam był taki malutki wrak statku, wokół niego sporo naprawdę fajne ławice ryb, piękne gąbki i tych gąbek było naprawdę bardzo dużo. Bardzo lubię gąbki, te gąbki najładniejsze są na Karaibach, ale powiem wam, że przejrzystość wody słaba, momentami bardzo słaba, co zresztą, o ile dobrze pamiętam, z 2008 roku nic się nie zmieniło. No tak to tutaj wygląda, po prostu jest ciepło. To zwykle w takiej ciepłej wodzie, tak ciepłej wodzie jak ta, tak to wygląda. Za te nurki płaciłem $80, więc cena naprawdę bardzo przyzwoita. Łódź dobra, sprzęt, który był w bazie, część taki mocno używany, część sprzętu nowego, ale najważniejsze, że ten sprzęt jest sprawny. Ogarnięta ekipa, także spokojnie mogę wam to centrum Bayaibe polecić. Witam Was z centrum nurkowego Dive Academy Las Terrenas. Dzisiaj nurkujemy koło takiej wyspy Baianes. Pokażę Wam, jak to wygląda. My jesteśmy gdzieś tutaj. Tu są jaskinie, tu są kawerny, więc będą bardzo przyjemne nurkowania. Mam nadzieję, że przy okazji też zobaczymy jakąś małą rafę i trochę ładnego życia. Znajdujemy się na północnej stronie Dominikany. Tak sobie obiecałem, że zanurkuję na południu, czyli w okolicach Bayaibe i na północy, żeby mieć porównanie, bo na południu mamy Karaiby, a tutaj mamy Atlantyk. Tak, lecimy zobaczyć, co jest pod wodą.
Nurkowaliśmy z nieco większych łodzi niż te w Bajaibę, głównie wokół wysp Las Balenas, które widziałem codziennie z plaży naszego hotelu. Znajdują się nieco ponad 2 km od brzegu. Pod wodą dużo jaskiń i kawern i silny prąd, dlatego przy wchodzeniu i wychodzeniu z nich należało mocno uważać na sprzęt. Tu też pięknie tańczyły w prądzie najróżniejsze odmiany gorgonii. I tu trafiliśmy na pierwszego żółwia, który niestety nie był nami zainteresowany. Nie chciał pozować i zmykał co sił na widok licznej ekipy nurasków w bardziej spokojne miejsce. Na te nurki dobrze jest zabrać ze sobą światło lub wypożyczyć je w bazie, bo w niektórych kawernach jest dość ciemno, a życia, które warto zobaczyć, sporo. Jak widać, nie ma tu typowej rafy, ale to co jest, i tak wygląda ciekawie. A jaskinie to idealne miejsce do schronienia dla mniejszych ryb, dlatego jest też tu nieco życia. Są za to bardzo popularne zarówno w oceanie, jak i na Karaibach płaszczki południowe. Prąd i falowanie jest na tyle silne, że to nurkowanie polega na tym, że nie walczymy z nim, a dajemy się swobodnie przenosić, by ograniczyć zużycie powietrza, a przy okazji spokojnie obserwować podwodne życie. Łódź i tak podejmie nas po okrążeniu wyspy. A to jedna z moich ulubionych rybek, czyli boxfish. Jeśli wiecie, jaka dokładnie odmiana, napiszcie proszę w komentarzu pod filmem. Jestem już po całej serii nurkowań, przysiadłem na pięknie pochylonej karaibskiej palmie, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak się nurkuje i w Bajaibę i w Las Terrenas. Zresztą o Bajaibę już Wam trochę mówiłem, a tutaj w Las Terrenas nurkowałem z Dive Academy. Pakiet nurkowy dzienny kosztuje $95, w to wliczona jest cena sprzętu, pływanie łodzią oczywiście, woda na łodzi i pyszne przekąski, między innymi znakomite ananasy, którymi nas dzisiaj w przerwie częstowano. Nurkowania generalnie fajne, ale jak mi powiedział nasz instruktor, bo na łodzi były dwie grupy, angielskojęzyczna i francuskojęzyczna, nasz anglojęzyczny guide powiedział, że te wody są po prostu przełowione. Podobnie jak u nas na przykład w Morzu Bałtyckim. Za dużo łowi się ryb i tych ryb jest bardzo mało pod wodą. Jak wchodziliśmy w kawerny, tam widzieliśmy ławice, natomiast tak pływające powyżej skał ryby, ich było bardzo mało i ta rafa jest taka też niewielka. Ja zawsze cieszę oczy, gdy jestem na Karaibach, zawsze, bo jestem już tutaj kolejny raz. Nurkowałem kiedyś na Dominikanie, nurkowałem na Kubie, nurkowałem ostatnio w Meksyku, więc mam pewne porównanie i mnie cieszą zawsze kolory gąbek i gąbki, które tutaj są. One są największe na świecie, ja większych nigdzie nie widziałem, natomiast nie powinno się porównywać, ale ja to czasami robię, wybaczcie. Gdy porównujemy do Egiptu, to Egipt wyrywa z butów. Ja to zawsze mówię, Egipt jest najlepszą destynacją w pobliżu Europy do nurkowania, patrząc na stosunek jakości do ceny i do tego, co możemy zobaczyć pod wodą. Nie żebym komukolwiek odradzał nurkowanie tutaj, bo jeżeli jesteście na Dominikanie, to naprawdę warto zanurkować. Dzisiaj widziałem przepięknego młodego żółwia, widziałem śliczne, malutkie krewety,
ukwiały bez anemonów, widziałem trumpetfisze, widziałem tuńczyki, więc tych ryb jest sporo, ale to nie jest takie bogactwo, jak się widzi w Azji, czy właśnie we wspomnianym przeze mnie Egipcie. Ale dawno nie widziałem, by miękkie korale tak pięknie tańczyły. Można by rzec na wietrze. Tu są nurkowania praktycznie dla każdej osoby. Jeżeli ktoś ma podstawową licencję Open Water Diver, spokojnie znajdzie dla siebie miejscówki z adwansem właściwie praktycznie wszędzie. A po tamtej stronie, czyli na południu w Bayaibe, nurkowanie na St. George to już jest nurkowanie dla osób z wyższymi uprawnieniami, z deepem obowiązkowo, bo St. George najniższy punkt ma na 44 metrach, więc wiadomo, z Open Water absolutnie nie da się, nie wejdziemy. Kolor wody jest obłędny. Pod wodą przejrzystość, jeszcze właśnie o tym powinienem powiedzieć. Przejrzystość jest niższa moim zdaniem tam na południu w Bayaibe. Tam było około 10 metrów wizury. Tu lepiej widać na północy. Tam jest Morze Karaibskie, tu jest już Ocean Atlantycki. Woda jest ciepła i tu i tu. Temperatury wody są bardzo podobne. Nie patrzyłem na komputer, ale jakieś 27 stopni. Tak chyba pamiętam, że coś około tego. Generalnie polecam. Jeżeli jesteście na Dominikanie, wbijajcie, nurkujcie, zobaczcie sami, bo bardzo różnie można trafić. Ja trafiłem na akurat żółwie, wy możecie trafić na jeszcze inne przepiękne ryby. Akurat tutaj w okolicach Las Terenas są też szarki, Nurse Shark, i to, co nam powiedziano podczas nurkowania, czasem słychać śpiewy wielorybów. Te wieloryby już kończą tutaj swój sezon, więc my nie mieliśmy tego szczęścia, ale jeżeli ktoś jest między grudniem a końcem marca, to może trafić na taki moment, że usłyszy również w Las Terenas wieloryby. Dzięki, że oglądaliście ten vlog, podziwialiście piękno podwodnego świata w okolicach Dominikany. Zapraszam na kolejne filmy. A jeżeli ktoś nie zostawił jeszcze lajka, nie subskrybowaliście kanału, to zapraszam również do zostawienia suba i lajka. Dzięki, do zobaczenia.